Pierwsza deska gracza reprezentującego Gildię Hill, kolejne transfery postaci na bonę. Przejdziemy również do analizy expa, jak wyglądają proporcje pomiędzy Bobkiem a Desirem oraz wiele więcej innych wniosków, na które zapraszam serdecznie. Halo Tibia, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony tibijski niezależny dziennikarz wojenno-śledczy. Zapraszam na kroniki wojenne. W tym miejscu możecie się czuć bezpiecznie. Jeszcze tylko słowem wstępu chciałbym wytłumaczyć lub też uświadomić osoby, które nie wiedzą dokładnie o co chodzi w tej całej wojnie, gonitwie, zabijaniu sobie potworków nawzajem. Tutaj nie chodzi o jakieś porachunki, tutaj nie chodzi o jakieś dzikie spiny, jakieś podwójne dno. Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby Bobek wbijał jak najmniej expa, a żeby Desire mógł w tym momencie bardziej nadgonić topkę i jak najszybciej przegonić Bobka i gorącą. Więc tutaj od razu bym obalił rzeczy tego typu, że Brazole chcą wprowadzić dominando na bonie, chcą gdzieś tam z tego stołka wyrzucić Bobka, pootwierać wszystkie respy. Oczywiście ja bym, to jest moja perspektywa, ja bym to usunął, ja bym to wyrzucił gdzieś tam za siebie i skupił się tylko na tym, że chodzi o topkę. Jako pierwszą rzecz chciałbym wam przedstawić ten screen, który teraz widzicie na ekranie. Spójrzcie sobie na datę, kiedy ta wiadomość była pisana, czyli 30 dzień marca roku 2021, czyli już 2 lata temu gdzieś kiełkowała w głowie Brazylijczyka myśl o tym, żeby już zacząć przeszkadzać Team Huntowi Bobków i już wtedy zakładał, że numer 1 w rankingu tibijskim będzie jego. Z drugiej strony też możemy na ten screen zobaczyć z pewnego innego zwierciadła, czyli cała ta wojna na tej bonie, cały ten najazd tych wszystkich Brazoli, to wszystko było już zaplanowane od dawien dawna. Jeżeli oni przez 2 lata gromadzili sobie, odkładali gdzieś na bok te teceki, to wydaje mi się, że jeżeli nawet to nie jest wojna, no robimy coś w swoim życiu, zakładamy, że planujemy to przez 2 lata, chcemy jakieś przedsięwzięcie spełnić, to nie kończymy po tygodniu, nie kończymy po kilku dniach. Według mnie, jeżeli ten screen to jest prawda, a prawdopodobnie jest to prawda, możemy odrzucić scenariusz tego, że Brazylijczycy odpuszczą za kilka dni i wszystko wróci do porządku dziennego. Według mnie ten screen udowadnia, że Brazole doskonale zaplanowali tą akcję, mają wszystko w głowie ułożone na pewne ewentualności, które by się zdarzyły. Na pewno finansowo są zaopatrzeni, bo mieli na to 2 lata. Pytanie tylko brzmi, ile to naprawdę będzie trwać. Dajcie proszę znać, co myślicie na temat tego screena, jakie są wasze scenariusze, czy to będzie trwać krótko, długo, przez jaki okres czasu. Jestem bardzo ciekawy, jak wy patrzycie na ten temat troszkę z boku i chętnie poczytam wasze komentarze. Myślę, że jako kolejny segment w tym filmie możemy sobie zwrócić uwagę na nowy transfer postaci na bonę. Jest to najwyższy level, jaki został stransferowany na ten moment. Jest to 1560 RPG. Wcześniejszy świat to jest Harmonia, obecnie już Bona. Był również widziany na respie przy rybkach, aczkolwiek nie widziałem, żeby jeszcze biegał tutaj razem z Team Huntem Bobków. Pytałem dzisiaj na streamie, ile taka postać mogła kosztować. Nigdzie na Eksewopanie nie mogłem znaleźć takiej aukcji, więc tutaj musiało pójść jakieś, nie wiem, sprzedaż konta czy coś w ten deseń. Ludzie wyceniali tą postać na około kilkadziesiąt tysięcy złotych, jakieś 28 do 30 tysięcy złotych, co daje nam w przeliczeniu na Tibia Coiny coś około 180-200 tysięcy Tibia Coinów. Także jak możemy zauważyć, nie jest to tania wojna. Przejdźmy może sobie do przeglądu różnicy expa pomiędzy tymi 2 postaciami. Jesteśmy w tym momencie na postaci Desire'a. Tutaj 13 maja 239 kk wbite, 12 236. Widać tutaj
ponad 230 średnio leci przez ostatnie kilka dni. Zobaczmy sobie, jak ta różnica wygląda przy Bobku. U Bobka mamy 172 kk, 176, 171, więc powoli możemy zauważyć, że ta średnia gdzieś się powoli spłaszcza i możemy podejrzewać, że w przyszłych kolejnych dniach proporcje mogą być podobne, ale też warto zaznaczyć, że obydwa te serwery, na których grają te dwie postacie, zrobiły event z lalką demona, dzięki której będzie cały serwer mieć z odpalonym boostem 300% exp gaina. Więc na pewno w przyszłych dniach zobaczymy u Bobka gdzieś przeskok, myślę, ze 170 do może 200, może ponad 200 wykręci nawet, a u pana Brazola podejrzewałbym gdzieś okolice 270, może nawet troszkę więcej, ale to zobaczymy w przyszłych dniach. Bardzo się cieszę, że te dwa serwery właśnie zrobiły ten event, ze względu na to, że nie będzie dysproporcji pomiędzy tym, że jeden serwer ma zrobiony event, a drugi nie ma. Nie wiem, czy pamiętacie, jak w ostatnim odcinku mówiłem o tym, że kolejni europejscy streamerzy się dołączają do tej całej bitwy i wspominałem tam o postaci Panieksa, czyli Polaka. Tak naprawdę wydaje mi się, że on wcześniej nie był brany pod uwagę, jeżeli chodzi o Brazylijczyków, ale jest to tak zwany na doczepkę doszedł, czyli miał pewien problem do postaci Bobka, do jego osoby i nadarzyła się okazja, więc jak leci tłum, to również on się doczepi. I dzisiaj właśnie dostałem shota, z którego wynika, jaka jest geneza całego tego problemu. Ja z Bobkiem na przykład poznałem się 3 lata temu, jak był test serwer i był tam wjazd na Solwara i wszyscy robili te bossy i ten psiur Bobek przychodził z tą swoją Samarą i puszowali wszystkich i nie mógł mnie puszczać i coś zaczął się pruć. To ja coś tutaj do gorącej napisałem, żeby trzymała tego psa na smyczy, a on zaczął się pruć. No i od tamtego czasu mamy kosę i teraz była okazja, żeby go zajechać, no to zajeżdżamy, nie? Także jak możemy zauważyć, po prostu ktoś miał pewne niesnaski osobiście do Bobka, zauważył, że sytuacja dla niego jest korzystna i postanowił też coś na tym ugrać. Za jakiś czas nam sytuacja pokaże, czy takich osób będzie więcej, czy skończy się tylko na tej jednej. W razie czego oczywiście o wszystkim was poinformuję. Sano to 916 MS, reprezentujący również Gildię Hill, który stał się pierwszą ofiarą całej tej wojny, jeżeli chodzi o polską stronę tego konfliktu. Na ten moment nie udało mi się uzyskać żadnego shota, informacji na temat tej deski, aczkolwiek u mnie na Discordzie bardzo wam znany Azizami napisał: ściek postać, to paść mogła. Jeżeli chodzi o Team Hunt Bobka, warto jeszcze zaznaczyć, że testują sobie nowe rzeczy, wprowadzają jakieś różne strategie i między innymi można zauważyć, że przyprowadzili do swojego Team Hunta dwie osoby, które pomagają. Jak? Po co? Dlaczego? Już postaram się wytłumaczyć. Te dwie postacie to Torcerek, czyli 1091 Elite Knight oraz Kaziula 1219, również Elite Knight. Według mnie ich pomoc ma polegać na tym, aby dolurowywać moby do klaty, bo jak wiecie blokują te ampresy, eksety i tak dalej Brazylijczycy, oraz również żeby otwierać drzwi, gdy Brazylijczycy je zamykają. Czyli ma być taka trzecia, czwarta, piąta ręka w Team Huncie, która będzie wszystkie te potwory dolurowywać, no żeby zmaksymalizować tego expa na godzinę w Team Huncie Bobka. No i oczywiście jeszcze taki mały postscriptum. Jak będzie taka sytuacja, no to również zalurować Brazylijczyków. W ogóle bardzo chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym ludziom w tą całą akcję, w to całe przedsięwzięcie, pod tym kątem, że dostaję bardzo dużo informacji, bardzo dużo shotów, bardzo dużo screenów, dzięki którym mogę właśnie w takiej pigułce przedstawiać wam fakty na temat tej sytuacji. Bez was na pewno te filmy nie pojawiałyby się tak szybko, ze względu na to, że gdybym miał robić sam ten research i to wszystko śledzić, na pewno bym się nie wyrabiał z terminami i za to wam dziękuję. Jeszcze na szybko zerknijmy sobie na status strat i zysków po obu stronach, jak wygląda sytuacja. Możemy zobaczyć, że na Knightie Hanging Destroy Fielder, czyli jest to Team Hunt brazylijski,
Mamy raz, dwa, trzy, 15 desek. Kolejna postać Sammy Faulkner. Jest to już 16, 17, 18, 21 deska. I trzecia postać Ferangelis Scharer jest 22. Po stronie Team Huntu z Bony, tak jak mówiłem wcześniej, jak na razie jedna deska, czyli 22-1. Oczywiście w tym zestawieniu wygrywa Team Hunt Bobka. Jeżeli chodzi o utraconego expa, tutaj jak najbardziej obronną ręką wychodzi Team Hunt z Brazylii. Jak na razie skutecznie udaje im się zaniżyć ten average exp, jaki mieli wcześniej gracze z Bony, ale tutaj jeszcze potrzebujemy troszkę czasu, żeby ta próbka statystyczna była troszkę większa i żebyśmy mogli zobaczyć, jak tendencja będzie się kreować. Jeszcze raz chciałbym podziękować za pomoc w tworzeniu tych filmów. Jeżeli Ci się podoba ta seria, czy ta produkcja, czy ten kanał, zostaw łapę w górę, bądź też subskrypcję, będę bardzo wdzięczny. Zapraszam oczywiście na moje streamy na Twitchu, jestem codziennie od godziny 10, a tymczasem odmeldowuję się, składam kask do magazynu i sympatyczne wojenne papa.